Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dość wydawałoby się proste, ale ono ma zarówno ta kwestia, ten problem, dobre i złe strony. Jednak zacznijmy od tych dobrych stron. Dlaczego warto wymyślać własnych bohaterów? Pomijając kwestię, że w końcu nie będziemy musieli się powoływać na cytat, że na przykład rysujemy postać tego i tego autora, bo jest ona nasza własna, czyli o jak fajnie, to jest mój bohater, mogę się podpisać. Historia wymyślona przez na przykład Justę, to na dodatek te nasze postacie, tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, jakim one są stylem rysowane i tak dalej, mają coś od nas, to znaczy, jeśli na przykład boimy się czegoś, to nasz bohater tak jakby trochę na przekór, tak sobie marzymy, żeby on się tej rzeczy nie bał. Na tej zasadzie, że jeśli przeżyjemy coś niefajnego, to w traumę, tak? Jak są traumy, to w snach na przykład próbujemy się z tego jakoś wyplątać. Brzmi to może troszeczkę jakbyśmy się trochę oszukiwali, ale to nic z tych rzeczy. Po prostu bohater, którego my wymyślamy, zawsze ma jakąś cząstkę nas. Chyba najbardziej słynnym bohaterem, który jest zarówno bohaterem, to będzie obraz podany, jak i autoportretem malarza, jest Stańczyk z dzieł Matejki. Stańczyk to po prostu Matejko. I chociaż znamy historię Stańczyka według tych obrazów Matejki, że to jest po prostu nie tylko taki śmieszny błazen, który miał się tylko zajmować, powiedzmy, odpowiednikiem talent showów, jakby to w naszych czasach, ale także że ten Stańczyk w przypadku portrecie Matejki był myślicielem. On zamiast właśnie zagadywać towarzystwo, prowadzić jakieś tam, powiedzmy, spotkania, zabawy, bale, to odłożył swoją tam, powiedzmy, jakbyśmy to powiedzieli, że on tam miał berło, błazeńskie berło i zamiast zabawiać tłumy, po prostu zaczął zastanawiać się nad losem państwa polskiego. I tak zastanawiał się nad historią, powiedzmy, Polski Matejko. Brzmi to dziwnie, bo Stańczyk i Matejko to już były przecież zupełnie inne epoki, a jednak jest to właśnie doskonały przykład pokazania, że wymyślając postacie, tak naprawdę portretujemy choć odrobinkę samych siebie. To, że moją pierwszym bohaterem była dziewczyna w okularach, która była, powiedzmy, trzymała się od ludzi trochę z daleka, no to niby nie było celowo moje, że ja zrobię sobie swój własny autoportret i cały czas o tym mówię, że to nie jestem ja. A jednak moi znajomi, chociaż nie rysowałam autoportretu swojego, uznali, że ta dziewczyna to jest podobna do mnie. Chociaż ja wcale tego nie chciałam, no bo nie powiem, bo nie jestem ruda, bo to akurat najmniejszy problem, zawsze można sobie włosy przefarbować, ale nie posiadam pewnych cech, która posiada ta postać, a ona je ma. A dlaczego ma te cechy i dlaczego nasz bohater ma pewne cechy, takie, a nie inne? Bo nadajemy tym swoim, powiedzmy, wyimaginowanym odbiciem w lustrze umiejętności, które sami chcielibyśmy mieć. Kinga z tej animacji, których akurat też możecie trochę pooglądać na moim kanale, ma taką zdolność, że jest biegła w językach obcych. To jest rzecz, którą ja zawsze chciałam posiadać. Czyli biegła, nie taką, że pomożesz sobie trochę słownikiem, czy tam jakimś translatorem i jakoś i to idzie, tylko i dosłownie to idzie. I pomimo, że sama jest też taki motyw, że ona po prostu jakby walczy ze swoimi słabościami, to ja też w pewnym momencie też chciałabym po prostu zmienić pewne rzeczy. Bo wymyślanie postaci własnych, poza tym, że są one trudne do wypromowania, o czym będę opowiadać dalej, ma tą dobrą stronę medalu, że to działa jak artoterapia dla nas. Nieprzypadkowo artoterapia, terapia poprzez sztukę, nieprzypadkowo mamy taki motyw, że jeśli po prostu zmagamy się z pewnym tematem, jakimiś naszymi przeżyciami, to możemy podchodzić do tego poprzez sztukę. I w tym przypadku nie chodzi o to, żebyśmy idealnie odwzorowali, nie wiem, styl impresjonistyczny czy malarstwo abstrakcyjne,
ale poprzez napisanie na przykład historii, która będzie zawierała na przykład problem, z którym się zmagamy, to możemy też dzięki temu pisać, rozpisywać albo wyrysowywać sobie, albo nawet komponować, ale stójmy przy wersjach po prostu rysowniczo pisanych, żeby było tak trochę bardziej tematycznie, jeśli chodzi o nasz kanał. To my możemy po prostu dzięki temu na tej kartce zapisywać sobie, co byśmy mogli zrobić z tym problemem w naszym realnym życiu. Brzmi naiwnie, bo często na przykład możemy też uciekać dosłownie na inną planetę z tymi, powiedzmy, zagadnieniami, ale tak jest. Po prostu, jeśli nie jesteś osobą super mega wygadaną, jeśli nie jesteś osobą, która lubi rozmawiać z innymi ludźmi, to zawsze chociaż przepisanie tego, co nas boli na papier, jest lepsze niż całkowite duszenie w sobie. Pod tym kątem tworzenie jest po prostu własnych postaci czymś super. Jest to także duża satysfakcja, bo ucząc się jakby rysować i chcemy wymyślić jakąś postać, która powiedzmy żyje w powiedzmy czasach antycznych, albo jeszcze lepiej, bo bądźmy bliżej naszego podwórka, na przykład jest postacią z wierzeń słowiańskich, to my, żeby móc wykonać taką postać i przekonać widza do naszego świata przedstawionego, musimy zdobyć wiedzę na temat świata, o którym chcemy opowiadać. I to też jest kolejny dobry plus wymyślania własnych postaci. No dobrze, no to skoro jest tak fajnie, możemy coś od siebie dać, możemy uporać się chociaż troszeczkę z naszymi, powiedzmy, problemami, no i przy okazji poszerzyć swoje horyzonty, to co jest z tymi postaciami, z wymyślaniem własnej postaci nie tak? Cały problem polega w tym, co się nazywa po prostu marketingiem. O wiele łatwiej jest, moim zdaniem, przebić się tworząc fanarty, tworząc po prostu komiksy i inne publikacje bazujące na rzeczach popularnych lub recenzując popularne, znane po prostu utwory. A z drugiej strony, jeśli podglądamy sobie twórców, którzy po prostu w sposób fenomenalny potrafią wyrysować znane postacie, to możemy od nich uczyć się również warsztatu. Myślę, że stworzenie postaci jeszcze jest taki problem własny, że tym się ma większą wiedzę na przykład ze sztuk plastycznych, tym jest nam po prostu o wiele lepiej. Więc zatem na tym vlogu takim filozoficznym chciałabym się tutaj na razie zatrzymać i w kolejnych odcinkach będę po prostu poruszała inne tematy związane z tworzeniem własnych światów oraz z tym na przykład, czy warto być samoukiem. Temat ten dokładnie rozszerzę w kolejnym odcinku, więc na razie do zobaczenia. Mam nadzieję, że troszkę Was przekonałam do tworzenia własnych bohaterów i widzimy się w kolejnym odcinku z cyklu Just Animuję. Nie zapominajcie o subach, to bardzo ważna rzecz dla mnie. Dziękuję. A i jeszcze jedno, oczywiście te postacie, które tu widzicie na tym materiale moim, to oczywiście są postacie mojego autorstwa. Myślę, że to dość jasne, ale w razie czego przypominam. To jeszcze raz do zobaczyska i zachęcam do dania suba. Dzięki, pa!